No wychodzi, że wszystko będzie pasować i jak najbardziej selektory pracują. Mają ciutkę ciasno, nie ukrywam, szczególnie przy przechodzeniu na save, ale to może być po prostu to, że ta płytka chodzi tam leciutko ciasno, ale selektory działają prawidłowo. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jesteśmy dzisiaj w serwisie, jak widzicie, i nagrywamy filmy, jak łatwo się domyślić, serwisowe. I czym się dzisiaj będziemy zajmować? Mamy dzisiaj do nagrania jeden ciekawy film na temat nowej części od Minecrafta. Film ma pojawić się razem z tą częścią, ze względu na to, że ja tą część już wcześniej testowałem, już wcześniej sprawdzałem, jak ona się sprawuje, do czego pasuje i tak dalej. Testowałem ją też w terenie, tak? Sprawdzaliśmy, czy działa, czy nic się nie dzieje, czy wszystko jest w porządku, więc powiedzmy, że mamy troszkę więcej testów i dzisiaj możemy spokojnie to nagrać, spokojnie poinformować Was co, jak i dlaczego. Czym się będziemy zajmować? Czym jest ta część? Ta część to jest nowy szkielet Gearboxa od Minecrafta. Większość ludzi już pewnie przewidywało, że taka część się pojawi, no bo skoro mamy body od Minecrafta do SR25, to i fajnie, żeby był do tego dedykowany szkielet i właśnie coś takiego się pojawiło. I tak jak mówiłem, ja ten szkielet mam już od jakiegoś czasu. On siedzi tutaj w eserce, o tutaj nade mną. Był na razie na 2 strzelaniach. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że był jakikolwiek z nim problem, ponieważ Minecraft ma swoje szkielety już od jakiegoś czasu i raczej problemów z nim nie było, żeby coś się działo, żeby były jakieś problemy, żeby coś się uszkodziło czy cokolwiek, więc raczej nie było tych obaw, ale mimo wszystko profilaktycznie zostało to sprawdzone. Co więcej, posiedzieliśmy też troszkę i potestowałem też kompatybilność, jak to się składa, czy są jakieś problemy. Ze względu na to, że ja dostałem serię jeszcze taką przedseryjną produkcją, czyli takie wstępne 2 egzemplarze, które mieliśmy przetestować, sprawdzić i jeden z tych egzemplarzy, co jest fajne i zapraszam, żeby się o tym dokładniej dowiedzieć na koniec tego filmu, będzie jako nagroda w konkursie, dokładniej ten, nieużywany, no bo nie dam Wam tego, co tam siedzi w replice, bo jest już po prostu brzydki, zasmarowany i w ogóle. Więc dostaniecie nową sztukę, nowy egzemplarz. On co prawda, jak widzicie, pudełko ma już troszkę zmaltretowane, bo on jeździł na zdjęcia do skrzata. Ja go też już przenosiłem. Będę zaraz przymierzał ten szkielet do replik, które posiadam. Będę sprawdzał kompatybilność, więc na nim będziemy nagrywać film i ten szkielet będzie dla Was nagrodą. Będzie można go wygrać. Szczegóły będą na końcu filmu, więc serdecznie tam zapraszam. A teraz zabierzemy się za część już powiedzmy opisową. Co dostajemy ogólnie w pudełku? Pudełeczko klasyczne, minecraftowe. Z folijką można sobie zajrzeć, co jest w środku. Pierwsze co wyjmujemy to oczywiście szkielet. Szkielet jest bez anody. Jest to po prostu srebrny, fajny szkielecik. Mi się osobiście bardzo podoba. Ja lubię srebrne elementy i powiem szczerze, że bardzo mi się podoba ten szkielet. Nie jest jednak taki całkiem goły, ponieważ Minecraft tutaj wypalił te swoje wszystkie oznaczenia, takie jak klasycznie ma to na swoich szkieletach V2. Tutaj też są podobne oznaczenia, prezentuje się to całkiem fajnie. Jak ktoś miał do czynienia ze szkieletami Minecrafta, to mniej więcej wie, czego się spodziewać. Dodatkowo do szkieletu dostajemy jeszcze woreczek z dodatkowymi akcesoriami. I jest to w woreczku, mamy tak, prowadnicę sprężyny, taką samą jak w V2, tej samej długości. Troszkę szkoda, bo nie ukrywam, że można by zrobić dłuższą, tylko tu pojawia się mały problem. Bo o tym myślałem, zastanawiałem się, czy to jest dobrze, że mamy standardową długość prowadnicy i tak i nie. Z jednej strony w momencie, kiedy mamy długą sprężynę, dłuższy tłok, to fajnie jakby prowadnica sprężyny była dłuższa, ponieważ pozwoli nam lepiej ustabilizować sprężynę, będzie mniejsza tendencja do jej wyginania i tak dalej, więc byłoby to jak najbardziej wskazane. Z drugiej strony, jeżeli włożymy do tłoka jakiś dystanser, jakąś wkładkę, coś ogólnie, co skróci nam głębokość tłoka, ze względu na to, że musimy w tych szkieletach, ogólnie te szkielety są dłuższe, i nie mając dłuższej sprężyny, musimy jakoś skompresować troszeczkę tą sprężynę powiedzmy w warunkach pełnego rozciągnięcia, szczególnie jak mamy troszkę krótszą sprężynę niż taki kompletny standard. I możemy to albo dać po prostu odpowiednio mocniejszą sprężynę, która po prostu będzie mocniejsza i nadrobi nam tą stratę na tym, że jednak jest mniej napięta w tym szkielecie, albo na przykład do tłoka, do środka wstawiamy taki dystanser, który nam powoduje, że ta sprężyna, mimo że jest w dużym gearboxie, to jest napięta tak samo jak w gearboxie V2. W tym momencie, jeżeli mam taką wkładkę, no to dłuższa prowadnica mogłaby być problemem, więc może i dobrze, że jest standardowa, aczkolwiek ja osobiście, tak prywatnie, wolałbym dłuższą. I tak, co dostajemy jeszcze poza tym? Dostajemy jeszcze wkładki pod chwyt pistoletowy. To są takie
wkładki, które nam mają zdystansować trochę chwyt, ułatwić ewentualne osiowanie gearboxa oraz zestaw potrzebnych śrubek. To tyle dostajemy w pudełeczku, więc cóż nam pozostaje? Żeby tego filmu nie przeciągać, to po prostu siadamy do warsztatu. Mamy SR25 od A&K i SR25 od East Crane'a i spróbujemy tam wrzucić ten szkielet i zobaczyć, czy wszystko pasuje, tak? Ja postaram się też sprawdzić na przykład w East Crane'ie, czy damy radę użyć dwustronnych selektorów ognia, żeby to ładnie osadzić, żeby to wszystko działało, więc bierzemy się do roboty. Jakby ktoś pytał, to oczywiście w body Minecrafta wchodzi bez żadnego problemu, tam weszło jak ulał, bez żadnych przeróbek, bez żadnego kombinowania, więc no tego nie będziemy drugi raz sprawdzać, no dziwne by było, jakby nie wchodziło, więc bierzemy się za East Crane'a, który tam stoi, bierzemy się za SR, który tam stoi i zobaczymy, czy wszystko pasuje, czy trzeba coś będzie przerabiać. Zanim jeszcze przejdziemy do kompatybilności, to oczywiście najpierw rozłożymy sobie szkielecik, zobaczymy, jak to wygląda w środku. Szkielet jest skręcony na śrubkach imbusowych, są to imbusy 2 mm imbusiki. Mamy ich kilka. Otwieramy szkielet i co widzimy? Mamy 8 mm gniazda na łożyska. Co prawda to jest wersja przedprodukcyjna i one mają troszkę przyciasne te gniazda i niestety trzeba je, jeżeli wstawiałem 8 mm łożyska, to musiałem to lekko szlifnąć. W wersji już seryjnej będzie to poprawione, będą te otwory troszeczkę większe. Co więcej, mamy dość klasyczny układ, jeżeli chodzi o montaż MOSFET-u czy montaż układu elektronicznego, cokolwiek byśmy tutaj wstawili, więc to jest dość typowo. Co więcej, tylko zwracę Wam uwagę, to jak będziemy na przykład montować tutaj peruna, on jest przykręcany do tego elementu i tutaj jest dodatkowy otwór, to jest pod klasyczny układ stycznika otwór i on potrafi mieć ostre krawędzie. W tej sztuce nie, ale zdarzyło mi się to w innej sztuce, więc zwracam na to uwagę. Tutaj sprawdźcie, czy nie ma jakichś ostrych krawędzi, która by nam nie uszkodziła płytki drukowanej w układzie. Mamy klasycznie otwór do sprawdzenia, jak układa nam się tłok, który będzie tutaj pracował, jak on układa nam się z zębatką, czy jest dobre AOE, czy tłok zatrzymuje się w odpowiednim miejscu po strzale, czyli czy nie mamy jakiegoś overspina. Tutaj mamy otwór inspekcyjny i ewentualnie do odblokowania antyrewersa, więc tak dosyć klasycznie, bez żadnych fajerwerków, powiedzmy mamy te klasyczne otwory. Co więcej, mamy tutaj też otwór do osiowania, tutaj ten otworek, ten taki mniejszy, on jest do osiowania gearboxa w body. Tutaj mamy w zestawie, dostajemy śrubki i tymi śrubkami możemy sobie je tutaj wkręcić i ewentualnie ustawić nasz gearbox, żeby patrzył nam równo. Oczywiście taki sam otwór mamy też w drugim szkielecie. I tutaj nawet jest już wkręcony imbusik, więc na to Wam zwracam uwagę. Znaczy nie ten mniejszy, a ten większy otwór, przepraszam bardzo, ten większy otwór. Taki sam otwór do osiowania mamy też z tyłu. Jeżeli byśmy potrzebowali, to taki sam mamy otwór tutaj. Oczywiście z drugiej strony tak samo, też możemy to wykorzystać, jeżeli tylko potrzebujemy, to jest taka opcja. Co więcej, z tej strony gearboxa mamy jeszcze tutaj osłonkę na przewody, jest tutaj specjalne wycięcie na zewnątrz, możemy sobie przewody przepuścić tutaj pod tą osłonką, takim wyprowadzeniem. W pierwszych wersjach V2 tego nie było, teraz już to jest, czyli możemy przewody puścić pod spodem, żeby nam silnik, broń Boże, zębatką nie złapał za te przewody. Bardzo fajnie. No i oczywiście to, co chyba największy feature, albo moim zdaniem jeden z najważniejszych feature'ów w gearboxach od Minecrafta, czyli to, że mamy tutaj wkładki takie, które mają w sobie gwint. I są to wkładki, które mają nam zastąpić gwinty wywiercone w gearboxie, po to, że w momencie, kiedy przekręcimy na przykład śrubę, to możemy w aluminium dość łatwo zerwać gwint i uszkodzić go i wtedy musimy go wymieniać. Tutaj nawet jeżeli uszkodzimy gwint w tej wkładce, ona jest ze stali, co ważne, to jest stalowa wkładka, to równiej to uszkodzić, ale jednak się daje, to ten wkład można wymienić. On jest wymienialny, tak? Można włożyć w jego miejsce po prostu nakrętkę albo po prostu poprosić Minecrafta, żeby dosłał nam same te wkładki. Są one do załatwienia bez większego problemu, więc w razie czego jest to jak najbardziej nam przydatne. Tylko tutaj jeszcze zwrócę Wam jedną uwagę. Ze względu na tą konstrukcję, one są troszkę mocniej odsunięte od samego spodu gearboxa, te gniazda, czyli gwinty mamy troszkę dalej. Więc jeżeli ktoś ma bardzo krótkie śruby trzymające chwyt pistoletowy, to może być to dodatkowy problem. Zwracam na to uwagę, śrubka musi być odpowiednio dłuższa, żeby ten dodatkowy milimetr czy półtora tutaj mamy luzu też nadrobić. To było tyle na temat, jeżeli chodzi o samą konstrukcję szkieletu. Więc ja go sobie skręcę, bo na razie mi to nie będzie potrzebne. I przejdę już do dopasowywania go do replik. Włożymy go do East Crane'a, spróbujemy go,
Przynajmniej spróbujemy go włożyć do Eastcrane'a, spróbujemy go włożyć też do A&K. W Eastcrane'ie mamy dwustronne selektory, więc sprawdzimy, czy też dwustronne selektory śmigają, czy też nie będzie z tym jakiegoś problemu. To idzie na chwilkę na bok, bo ja muszę rozkręcić w tej chwili dwie repliki. Dobrze, mamy body od Eastcrane'a. Bierzemy nasz szkielecik i próbujemy go tu wsunąć. W teorii wszedł, aczkolwiek mam wrażenie, że te otwory się nie zgadzają ze sobą. Zobaczymy, czy damy radę wstawić pin przedni. Pin przedni nam wszedł, ale niestety, jak tutaj widać, coś nam się nie do końca zgrywa. Mamy uniesiony tył gearboxa, bo ewidentnie patrzy nam w dół. Nie dochodzi, coś się tam opiera. Ja zainstaluję ten pin tylny teraz dla odmiany. Aha, i widzicie, co się dzieje? Ja nie jestem w stanie go tutaj docisnąć. Tutaj z tyłu gdzieś opiera mi się szkielet. Więc tak bezobsługowo to niestety nie wejdzie. Ja mam jeszcze szkielet od Retro. Zobaczę, czy będzie ten sam problem. Szkielet Retro wszedł bez przeróbek, wszedł bez problemu. Więc tutaj taka uwaga. Szkielet Retro tutaj pasuje troszkę lepiej. I zobaczmy, z czego to może wynikać. Z tyłu jest jakby wyżej. Albo grubiej. Momencik. 17,91, 92, a tu mamy 18. Prawie. Szerokość ta sama, ale coś jest inaczej umieszczone. Jakoś inaczej, może skos jest zrobiony w innej trochę płaszczyźnie, może troszkę bardziej do tyłu. I to jest problem. Zwracam od razu na to uwagę. Jeszcze porównam sobie ze szkieletem od Retro Arms. No kurde, na oko wygląda wszystko tak samo, jeżeli chodzi o wymiary, ale z jakiegoś powodu to nie pasuje. Może te kąty są troszkę inaczej zrobione, ciężko mi powiedzieć. Tak czy inaczej, jeżeli będziemy chcieli, oto nawet ślad jest, widzicie? Widzicie, mamy ślad, gdzie nam się ten szkielet opiera. Tutaj są takie pogrubienia w body i to na nich opiera nam się. One tutaj tak wychodzą dość mocno. Więc jeżeli ja bym je zebrał, to prawdopodobnie szkielet by wlazł na swoje miejsce. Ja to spróbuję poprawić w tej chwili. Szlifnąć lekko i zobaczymy, czy to pomoże. Ok, udało się to dopasować. Nie było to dużo roboty, bo zajęło mi to dosłownie 3 minuty. Co prawda musiałem użyć dremelka, ponieważ nie byłem tam w stanie dostać się żadnym pilnikiem, więc użyłem małego frezu i dremela. Może nie wygląda to najpiękniej i trzeba by to jeszcze trochę wygładzić, ale tutaj wystarczyło zebrać troszkę te boczki. Spokojnie, materiału jest dużo. Tam musiałem to zebrać. Ja to jeszcze będę sobie wygładzał jakimś kamykiem czy coś. Wygładzimy to sobie w środku. Ale jak widzicie, daje się to zrobić. Co prawda niestety trzeba to zrobić, przynajmniej w tej replice. Co ciekawe, w Hakaśce od Eastcrane'a nie było tego problemu. Więc to mnie trochę dziwi, bo do Hakaśki do Eastcrane'a wstawiałem szkielet i tam po prostu to wsiadło. Dobrze, ale czemu ja to tak naprawdę robiłem? Bo chciałbym sprawdzić selektory ognia. Czy one pasują. Przede wszystkim zobaczmy, jak to wygląda ogólnie. Tak, mamy płytkę naszego selektora. Płytka selektora wchodzi lekko ciasno. Trzeba by ją prawdopodobnie lekko tutaj dogiąć, dopasować z tej strony, ponieważ jest jej leciutko ciasno. Ale poza tym chodzi ok. Nie ma tragedii. Dobrze, włożymy sobie nasz selektor. On się obraca, tylko jest jeden problem, bo on ma luz. Widzicie? O, przesuwa nam się ze względu na to, że te otwory, gniazda, które mamy, są większej średnicy niż nasza tuleja tutaj prowadząca. Co prawda nie jest to tak duży problem. Podobnie to wygląda na przykład w DE, podobnie wygląda to w innych replikach i to dalej działa ze względu na to, że ten luz jest niwelowany przez to, że one są trzymane przez selektory na tej osi. Więc jeżeli gearbox jest trzymany sztywno, nasza ta zębateczka, czy koło zębate jest trzymane tutaj przez ośkę od selektora, to wtedy nie ma takiego problemu, żeby to się ruszało. A zaraz zobaczymy, ja to jeszcze złożę. Spróbujemy to wszystko złożyć do kupy i zobaczyć, czy na pewno wszystko będzie śmigać. Wstawiamy sobie to do korpusu. No i zobaczmy z naszymi selektorami.
Co prawda tutaj mamy stoper, więc musimy selektor lekko przestawić, ponieważ on nie jest przewidziany do wszystkich trybów, więc ja go sobie ustawię na save. I przykręcę nasz selektorek. I teraz wezmę drugi selektor. No, wychodzi, że wszystko będzie pasować i jak najbardziej selektory pracują. Mają ciutkę ciasno, nie ukrywam, szczególnie przy przechodzeniu na save. Ale to może być po prostu to, że ta płytka chodzi tam leciutko ciasno. Ale selektory działają prawidłowo. Bez żadnego problemu dawało się je wstawić. Tak jak mówię, jest to na tyle dobrze, na tyle jest tam luz, że możemy to spokojnie montować. Więc to jest rzecz raczej pozytywna. I co fajne, jest to coś, co odróżnia szkielety Minecrafta od szkieletów retro. Bo jak zaraz wam pokażę, szkielet retro niestety w ogóle nie ma tej opcji, ponieważ nie posiada tutaj tych zagłębień, które tutaj mamy, które pozwoliłyby nam użyć dwustronnych selektorów. Widzicie? Mówię o tym zagłębieniu i o tym tutaj. Bo trochę się błyszczy ten gearbox. I zobaczcie, tutaj nie mamy tego w ogóle. Nie mamy jak wstawić podwójnego selektora, bo nie mamy tego dodatkowego otworu. Tutaj otwór na ośkę jest, ale już na selektory te dwustronne, przynajmniej tego typu, którego mam w Eastcrane, po prostu nie ma. Czyli Eastcrane'a mamy gotowego, sprawdzonego, dopasowanego, mamy dopasowany szkielet. To teraz zostaje mi tak naprawdę to złożyć z powrotem Eastcrane'a, bo nie chcę, żeby leżał rozłożony w częściach. No i sprawdzimy wtedy wałętka. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, to bolt catch. Niestety bolt catch nie będzie działał, bo może jakbyśmy go pocienili, to może by udało się jakoś dopasować, ale niestety nie wchodzi on tak jak powinien. Ze względu tutaj na ten łuk. Widzicie? Bo on musi wejść o tutaj za ten element zaczepu magazynka, on musi iść tutaj mniej więcej. I ten łuk przeszkadza w wejściu całego tego elementu. Tutaj jak się przyjrzycie, jest to spionowane, nie ma tego łuku. Więc to jest ten problem. Prawdopodobnie dałoby się to przerobić, ale trzeba by to przerabiać. No to mamy body od A&K. Jeszcze nie przymierzałem nic. Zobaczymy, jak to będzie pasować. Bierzemy sobie nasz szkielet. Wrzucamy. I powiem wam, że mamy to samo. Czyli jeżeli ja wezmę sobie tylny pin, spróbuję go tutaj zainstalować. Widzicie? Gearbox nam patrzy do góry. Niedobrze. Jeżeli włożyłem przedni pin, to nie jesteśmy w stanie tyłu docisnąć. Bierzemy szkielet retro. I tutaj też jest problem. Czyli tutaj mamy jeszcze większą nadlewkę z tyłu niż w Eastcrane'ie. I tutaj też, jak widzicie, będę musiał zbierać, czy tak, będę musiał to dopasowywać, żeby wsadzić te gearboxy. Niestety, ale też nie wchodzą. Coś mi się zdarzało, niestety. Zresztą jak się przyjrzycie tutaj w środku, jak to wygląda, widzicie? Tam jest dość taki duży ustęp, który trzeba będzie wyrównać, zebrać, żeby te po prostu szkielety siadły na swoje miejsce. Więc to będzie trzeba osadzić. Co prawda nie będę w tej chwili tego przerabiał, ponieważ po prostu nie widzę za bardzo sensu. Zrobimy to samo, co dokładnie w Eastcrane'ie. A tutaj nie potrzebuję tego przerabiać w tej chwili, żeby sprawdzić selektorów, bo to jest klasyczny selektor jednostronny, klasyczny bolt catch, więc osadzenie nic mi tu więcej nie powie. Więc to chyba tyle, jeżeli chodzi o kompatybilność. Więc co, możemy chyba przejść do podsumowanka. No to chyba mamy powiedziane wszystko na temat tego szkieleciku, co pasuje, gdzie pasuje, jak pasuje, co trzeba by ewentualnie przerobić. Jeżeli chodzi o kompatybilność, do Eastcrane'a daje się wstawić, ale trzeba w Eastcrane'ie w SLC troszeczkę przerobić. W Eastcrane'ie HK417 wchodzi bez problemu. Pewnie ten tył jest troszkę inaczej skonstruowany po prostu i wtedy nie ma tego bólu. Co tak jak widzieliście, w SLC tam dosłownie 5 minut pracy i robota zrobiona i wszystko pasuje. I znowu selektory dwustronne w Eastcrane'ie pasują. W Eastcrane'ie 901, czyli w SL25 od Eastcrane'a. Niestety bolt catch już nie, wymagałby trochę przyróbek, już w szkielecie trzeba by go pociąć, troszeczkę poprawiać, żeby to dopasować, więc na to zwracam uwagę. Natomiast jeżeli chodzi na A&K, no to tutaj już roboty byłoby więcej ze względu na to, że tutaj tych nadlewek jest więcej i one są dużo gorzej wykonane, przyznam się szczerze. Ja nie wiem, czy to będzie widać, ale
tutaj te wnętrze tego gniazda jest naprawdę słabo wykonane. I tutaj nawet retro nie podchodzi. Tutaj będzie troszkę więcej roboty, żeby to dopasować, jeżeli będziemy chcieli. Chyba że wasze body od A&K są po prostu lepiej wykonane, mają mniejszy tutaj nadlew, mają mniejszy ten element, gdzie to jest tak jakby wygląda nałączone. Co? No niestety ideału nie ma. Jak widzieliście, tutaj pewne rzeczy trzeba przerabiać, co prawda głównie w body. Ja bym osobiście nie przerabiał szkieletu, wolałbym wyciąć ten nadmiar materiału w body, bo moim zdaniem jest to mniejsza ingerencja, co prawda jest to trudniejsze ze względu na troszkę trudniejszy dostęp tutaj do środka i byle jakim narzędziem, zwykłym pilnikiem, ciężko tam wejść, żeby po prostu to zebrać. Poza tym, moim zdaniem oczywiście produkt fajny. Wreszcie jakaś konkurencja dla retro, bo powiedzmy sobie szczerze, nie było szkieletu SR25 innego niż retro na rynku. Jest to pierwsza konkurencja, co więcej ma troszkę więcej feature'ów, no bo jakby nie było, mamy możliwość zamontowania dwustronnych selektorów, mamy troszkę inaczej rozwiązane tutaj te gniazda na śrubki, które tutaj przykręcamy od chwytu pistoletowego, co jest moim zdaniem dużą zaletą. I ogólnie no, szkielecik też od razu z miejscami do osiowania i tak dalej, czego w retro nie mamy i zazwyczaj musimy robić. Moim zdaniem fajnie, że pojawia się coś nowego na rynku, fajnie, że pojawia się wreszcie konkurencja, bo nie ukrywajmy, że mamy body SR25 od Minecrafta, a siedzi w nim retro, to tak trochę no dziwnie to było, ale teraz mamy komplet, teraz już mamy jedno i drugie i możemy to wszystko już kompletować. No ale jak widzieliście, jeżeli chodzi o body nie Minecrafta, to będzie to wymagało troszeczkę dodatkowej roboty, żeby to wszystko po prostu ładnie spasować. Więc przed tym przestrzegam, musicie być po prostu na to gotowi. Wrócimy teraz do tematu konkursu. Tak jak zapowiadałem na początku, ten szkielet, ta sztuka, tak, którą dzisiaj przymierzałem, Wam pokazywałem, ta sztuka, oczywiście z kompletem akcesoriów, będzie do wygrania w konkursie, który będzie polegał oczywiście jak zwykle na komentarzu na dole. I co należy napisać w komentarzu? W komentarzu na dole trzeba napisać wagę. No, szok, nie spodziewaliście się, prawda? Ile waży gotowy gearbox do SR25 mojego? Czyli ten gearbox tutaj. Ja Wam zaraz podam listę części mniej więcej, bo mogę o czymś zapomnieć, powiem Wam szczerze, jakie tam są elementy, żebyście mogli, nie wiem, jeżeli ktoś będzie chciał policzyć, chociaż autentycznie podziwiam kogoś, kto będzie chciał to policzyć. Oczywiście jest to w szkielecie właśnie takim. I co mamy w środku? W środku mamy oczywiście Peruna hybrydę, mamy cylinder FPS Software typu drugiego DSR25, mamy głowicę cylindra SHS-a fioletową ze zderzakiem od MK. Mamy tłok, oj nie jestem pewien, ale chyba Retro Arms, w tej chwili tam jest tłok, o ile pamiętam. On jest z głowicą od FPS Software czarną aluminiową. Do tego mamy prowadnicę sprężyny ze szkieletu, mamy sprężynę, nie, M135, przepraszam. Zębatki mamy od SHS-a, łożyska mamy od FPS Software, popychacz dyszy jest od Retro Arms, jest lekko przerobiony. Sprężynka powrotna jest mojej produkcji robiona z drutu 0,6 mm, jeżeli Wam to cokolwiek powie. Antyrewers jest chyba SHS-a albo specny, nie jestem pewien autentycznie. Łożyska, zębatki powiedziałem, tłok powiedziałem, sprężyny powiedziałem, a dysza jest 2400 od EPES. Chyba tyle. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Jeżeli coś, to postaram się dać tutaj w liście, ale wydaje mi się, że nie. Oczywiście jest złożony trochę podkładek, nie? Ale tutaj zalecałbym, abyście podawali wartość przynajmniej w dziesiątych grama, bo może mieć to znaczenie. My to zważymy dość dokładnie, ja po prostu wydłubię to z repliki, trochę mi się nie chce, ale mówi się trudno. I pojadę do Wima i oczywiście zważymy. I osoba, która będzie najbliżej podanej wagi, otrzyma ode mnie ten szkielet, ja go wyślę, więc dostaniecie taki szkielecik z zestawem, oczywiście będziecie mogli go sobie wstawić do swojej serki, więc fajnie. Oczywiście, jeżeli chodzi jeszcze o sam konkurs, mechanikę, to oczywiście w komentarzu pod tym filmem dajemy przewidywaną wagę, jaką obstawiamy. Jeżeli dwie osoby podadzą tą samą wagę i będzie to waga, która wygrywa, to wygrywa osoba, która ten komentarz dała wcześniej. Pierwszy komentarz o danej wadze wygrywa, więc jeżeli ktoś podał już wagę, którą chcecie podać, to warto coś dodać, warto coś odjąć tak, żebyście nie byli w tym samym wyniku. No i oczywiście na zgłoszenia macie tydzień od publikacji tego filmu, dokładnie po tygodniu ja
już nie spisuję komentarzy i po prostu potem już pojedziemy na ważenie. Obstawiam, że zajmie mi to od zamknięcia podawania komentarzu pewnie jakieś 3-4 dni, w zależności jak tam Wim będzie na uczelni miał czas, żeby po prostu to dobrze zważyć. No i cóż, no i osoba, jak już wspominałem, która będzie najbliżej albo trafi idealnie, otrzyma ode mnie ten szkielet, ode mnie i od Minecrafta. Tak naprawdę, bo ja tylko wyślę, a szkielet daje Minecraft. Więc to chyba tyle. Ja powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia. Dziękuję oczywiście Minecraftowi za dostarczenie szkieletu, a raczej 2 sztuk, które jeden trafia do Was, a drugi zostaje tutaj u mnie weselce, który jeszcze trochę potestuje, jeszcze trochę pokatuje, a nóż widelec uda się go zakatować, chociaż wątpię, powiem szczerze, bo próbowaliśmy zakatować ten V2 i się nie udało. Nie udało mi się go zepsuć w sposób, powiedzmy, użytkowania, tak? Bo nie mówimy na przykład, jakbym go zaczynał młotkiem tłuc, nie? Ale załóżmy, że w normalnym użytkowaniu raczej nie wyobrażam sobie, żebyśmy to zepsuli. Tak czy inaczej, ja sobie go będę testował, zobaczymy, czy coś jeszcze wyniknie, będę do niego dopasował inne elementy, zobaczę, może coś jeszcze trafię, na przykład, co nie pasuje. Ja oczywiście też dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, dziękuję też patronom za wsparcie, no i cóż, do zobaczenia ponownie i życzę szczęścia w konkursie.